Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau, tym razem w Warszawie albo znowu w Warszawie. Warszawa to jest taka zdrabka, gdzie wciąż odkrywamy nowe, ciekawe pokłady historii, jak choćby za mną ten oto Błękitek. Tutaj była wysadzona wielka synagoga pod koniec powstania w getcie, oczywiście przez nazistów. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o ciekawostkach związanych z tropieniem masonów warszawskich. Odwiedzimy 3 nieoczekiwane miejsca, jak choćby Pałac Lucyfera. Nie uciekaj. Tak, natomiast jeszcze będziemy mieć Pałac Prezydencki, jak i Pałac pod Blachą. Także zapraszam do emocjonującej wycieczki w 3 miejsca po 3 dawnych lożach masońskich. Oczywiście dziękuję za subskrypcję, polecenia mojego kanału, jakiekolwiek wsparcie, lajki i oczywiście trzymajcie się do kolejnych emocjonujących odcinków. Lecimy! Jak widzicie za mną wschód słońca. Kręcę dla Was specjalnie o godzinie 5:08. A teraz co będziemy zwiedzać? Jesteśmy tu, tuż nad Wisłostradą, tu jest Wisła. Tu jest pierwszy Pałac Lucyfera, Pałac Mniszków, obecnie Ambasada Królestwa Belgii. Tu widzimy Kościół Świętej Anny i obok tego Pałac Prezydencki numer 2 i Zamek Królewski w Warszawie i u jego stóp właśnie Pałac pod Blachą. Patrzymy na Pałac Mniszków w Warszawie, obecnie Ambasada Królestwa Belgii. Był tu jeden z najpiękniejszych ogrodów w Warszawie. W XVIII wieku barwna postać marszałek Wandalin Mniszek kupił tutejszy dwór. Architekt Augusta Mocnego Christoph von Munich zaprojektował ten pałac. Stąd wzbił się pierwszy balon uszyty na życzenie Jana Potockiego. Tu porwano i wywieziono do Rosji biskupa Kajetana Sołtyka na rozkaz ambasadora Rosji. Generałowa Zajączkowa urządzała tu swoje imprezy, więcej o niej przy Pałacu Prezydenckich. Był tu i nawet teatr marionetek. I następnie siedziba Loży Wolnomularskiej w XIX wieku, Wielki Wschód Polski. Warszawiacy zwali go Pałacem Lucyfera. W okresie międzywojennym Towarzystwo Resursy Kupieckiej organizowało koncerty, bale, loterie. Prezydent Mościcki zdelegalizował wszystkie loże masońskie w II Rzeczpospolitej tuż przed wybuchem II wojny światowej. W czasie okupacji hitlerowskiej był tu szpital maltański. Po wojnie rząd belgijski odbudował pałac na siedzibę swojej ambasady. Rząd Belgii jako jeden z pierwszych w Europie uznał niepodległość Polski w 1919 roku. Oryginalny z tego pałacu jest tylko portyk, reszta zniszczona w czasie II wojny światowej. Jesteśmy już na krakowskim przedmieściu. Zmierzamy w kierunku Pałacu Prezydenckiego na krakowskim przedmieściu. No, tu czuje się dobrze krakowianin. Karol Radziwiłł, zwany Panie Kochanku, udostępnił kilka pokoi na loże wolnomularskie. Takie ciekawostkę znalazłem. Pałac służył wielu celom. Był tu teatr, gdzie gościem był sam Napoleon Bonaparte, także car Aleksander I bywał także. 8-letni Chopin miał tu swój pierwszy publiczny koncert. Tu uchwalono także Konstytucję 3 maja. Zjednoczeni mieszczanie i szlachta. Wydawano uroczyste rauty, obiady na cześć króla. 74 braci lożowych było posłami na Sejm 4-letni. W czasie okupacji hitlerowskiej był tu Deutsches Haus i na samym otwarciu był sam Hans Frank. Miało być to dla obywateli niemieckich na terenie Warszawy. Wiemy, że w Warszawie co 20 warszawianin mówił po niemiecku, w Krakowie co 5. Stąd w Krakowie powstanie było wręcz niemożliwe. Tutaj także znajduje się sala kolumnowa, w której jest najważniejszy mebel polski, okrągły stół, symbol nowych przemian, które nadeszły.
Historia księcia Józefa Poniatowskiego, wielkiego wolnomularza, przy okazji następnego odcinka. Muszę sobie coś zostawić. Natomiast obiecałem powiedzieć o żonie generała Józefa Zajączka, namiestnika, stąd od tego czasu pałac był nazywany Pałacem Namiestnikowskim. W XIX wieku była to wojująca emancypantka, można powiedzieć. Jadała warzywa, podczas gdy jej mąż zjadał na śniadanie pieczonego kapłona i sypiała na łożu, pod którym kładła wielkie zwały lodu, prowadząc taką nietypową na tamte czasy krioterapię, schładzała swe ciało. I jeszcze jedna ciekawostka. Pałac w czasie II wojny światowej nie ucierpiał tak jak pozostałe budynki i w sumie jest w oryginalnym kształcie. Jesteśmy teraz nad Wisłostradą i zaraz rzucamy okiem na pałac pod blachą. Tajemnicza, dawna loża masońska z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, kochanka carycy Katarzyny. Pałac pod blachą u stóp Zamku Królewskiego w Warszawie mieści w mrocznym północnym skrzydle dawną lożę masońską z epoki stanisławowskiej. Ciekawostka. W czasie II wojny światowej Niemcy doszczętnie zniszczyli Zamek Królewski, natomiast cudownie ocalał pałac pod blachą. Został tylko nadpalony. Rezydował tu słynny mason August Fryderyk Moszyński, architekt, alchemik, różokrzyżowiec, ekonomista spraw menniczych. Drugi z kolei mason Józef Wandalin Mniszech, marszałek koronny, sędzia kapturowy. Ojciec Wandalina był bratankiem carowej Maryny Mniszchównej. W piwnicach pałacu pod blachą odkryto 13 tajemniczych kamiennych posągów. Mamy i zapomnianą bibliotekę Stanisława Augusta Poniatowskiego, w której trzymał 16 000 tomów, zbiory rycin numizmatów. W kręgu króla działali bracia lożowi, arystokraci, oficerowie, artyści, lekarze, wyżsi duchowni, jak i kupcy, rzemieślnicy. W 1777 sam król Stanisław August kupił pałac pod blachą. W bibliotece o sklepieniu kolebkowym z lunetami ustawiono posągi starca w koronie ze szkatułą, czyżby sam król Salomon, Jowisza, Flory, Ateny, Marsa, Herkulesa. Spacerując po Zamku Królewskim wyobrażamy sobie w poniższy pałacyk braci w fartuszkach z kielnią i cyrklem urządzających swoje inicjacje. Dziękuję kochani, że dotrwaliście do końca vloga. Jak widzicie, tajemnicze loże masońskie ciągle intrygują. Warszawa to tajemnicze miasto. Stoję na przykład na ruinach, na zgliszczach, kościach. To ciągła inspiracja poszukiwań. Dziękuję za polecenia mojego kanału, subskrypcje.
wsparcie i mam taki pomysł, aby miejsca związane z Krakowa w całym świecie tutaj puszczać, na przykład na grupie Kocham Kraków facebookowej, polecam to mocno i jak najbardziej promujcie Kraków w różnych miejscach. Tutaj stąd z krakowskiego przedmieścia serdecznie Was pozdrawiam i życzę super dnia. Cześć!